Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jonasz Osmenta po tej stronie, witam w kolejnej wersji 0.050. Dziękuję wszystkim za cierpliwość. Niektórzy z Was pewnie podejrzewali, że porzuciłem projekt. Na pewno go nie porzucę, ponieważ jako pasjonat tworzenia gier i tak bym jakąś grę robił. Także jeśli mam robić, to robię oczywiście Fallouta i nie zamierzam go porzucać. Na pewno nie w takim momencie, ponieważ wszystko idzie dobrze, tylko troszeczkę długo, ponieważ no, jak sami wiecie, nie zajmuję się, albo i nie wiecie, nie zajmuję się tylko tworzeniem gier, tylko też mam inne sprawy, firmę i tak dalej i czasami mam po prostu dużo roboty, ale już wróciłem i wracamy do tematu i do omówienia tego, co udało się zrobić. Ja sobie zacznę nową grę i szybko przeskoczę do Klamat i będziemy omawiać to na przykładach. Idziemy do Bucknerów i tam wszystko omówimy. What may I help you with? Jeśli NPC ma możliwość handlu z nami, to oczywiście przycisk barter zadziała. Wczytały się właśnie wszystkie informacje odnośnie przechowywanych w sklepie przedmiotów. Każda postać ma osobne sloty na sklep i osobne sloty na przedmioty osobiste, które możemy ukraść. I przykładowo, jeżeli chcemy sprzedać jakiś przedmiot, cena musi być większa bądź równa od tego, co widzimy tutaj po prawej stronie. 4 worki kosztują 255 kapsli, więc nie dobijemy targu. Musimy ściągnąć za pomocą klawisza Ctrl kilka. Wciąż jest za dużo, więc może wybierzemy coś mniejszego. 102, 76. I wówczas wtedy możemy dobić targu. Ok. W chwili obecnej jest kilka błędów i kilka rzeczy, które muszę dorobić jeszcze. Przykładowo, jeżeli chcemy podzielić przedmioty w naszym ekwipunku, możemy to zrobić za pomocą klawisza Shift, który dzieli wszystkie przedmioty na pół, lub klawisza Ctrl, który bierze tylko jeden przedmiot i pozwala nam go przerzucić gdzie indziej. Dodatkowo muszę również zrobić to samo po prawej stronie, żebyśmy mogli wziąć kilka przedmiotów. W chwili obecnej możemy wziąć całość i dopiero za pomocą klawisza Ctrl odejmować niestety po jednej póki co. Też przedmioty muszę stokować, aby grupowały się, także to jeszcze jest do zrobienia. Błąd, który w chwili obecnej istnieje, jest taki, że jeśli będziemy chcieli przerzucić tak dla żartów jeden przedmiot, to znajdzie się on automatycznie po prawej stronie. Natomiast jeżeli będziemy chcieli przerzucić na lewą stronę, nie wróci on i musimy go ręcznie wrócić. Nie jest to pełna wersja handlu, barteru. Mniej więcej jestem w połowie, także jestem świadomy tych błędów i będę to wkrótce wszystko po kolei naprawiał. Jeśli wrócimy do rozmowy, automatycznie przedmioty wracają. Dodatkowo wpływ na cenę ma umiejętność handlu każdego NPC. Akurat pani Buckner ma minus 15 po to, żeby te ceny były ciut lżejsze dla nas na początek. Mogę zrobić 25, to jeszcze jest do uzgodnienia z Wami, jeśli będziecie chcieli, ponieważ nie znalazłem nigdzie informacji, jaki jest dokładny wzór na obliczanie ceny. Mniej więcej na podstawie gry oryginalnej Fallout 2 starałem się zorientować mniej więcej, jak ceny wyglądają, kiedy mamy bardzo niski poziom handlu, umiejętności handlu i jak wyglądają ceny, kiedy mamy 300%, więc starałem się mniej więcej trafić z wzorem, który notabene pomógł mi Kapilot zorganizować, zaproponował mi wzór, co widzieliście na social mediach, jeżeli obserwujecie. No i tak właśnie ceny wyglądają w chwili obecnej. Jeśli będę mógł poprawić te ceny, to wówczas je poprawię, zrobię zmiany we wzorze matematycznym, wówczas będą lepiej wyświetlać. Tak, i widzicie, jest tutaj minus 15. Przykładowo, jeżeli będę chciał w
w innych miastach, jakichś bogatszych, na przykład San Francisco, zrobić droższego sprzedawcę, wpisując tutaj 100, sprzedawca będzie o 2 razy droższe od obecnych, jeżeli 200 to 4 razy droższe i tak dalej. Natomiast jeżeli, to jest taki mój osobisty już pomysł, przykładowo jeżeli spotykamy jakąś grupę bezdomnych na mapie świata, to można by tak zrobić, że dać im tutaj minus 90, wówczas ceny będą bardzo atrakcyjne. Bo wyobraźcie sobie, że jest jakaś grupka bezdomnych, która znalazła jakieś przedmioty gdzieś na pustkowiach i na przykład chcą sprzedać je, żeby mieć żywność i tak dalej, więc mogłaby to być fajna opcja, jeśli będziemy spotykać takie osoby właśnie, które na potrzeby własne będą chciały jak najszybciej pozbyć się znalezionych przedmiotów. Tak, i tu bym chyba zakończył, bo wszystko omówiłem. Tak, także na tą chwilę mam dla Was tyle. Mam nadzieję, że satysfakcjonuje Was to. Ja wkrótce wrócę do poprawy tych wszystkich rzeczy i będę informował na social mediach, czy udało się zrobić krok dalej. Także dziękuję za uwagę i do następnego. Na razie, cześć.